Cześć wszystkim! Dziś ciekawy odcinek, w którym wymienię ćwiczenia, które są fundamentalne w treningu, aby zachować zdrowie, równowagę i postępy. Oczywiście nie będziemy mówić o ćwiczeniach, które są powszechnie uznane za podstawowe i są elementem każdego treningu, ale o ćwiczeniach, które uzupełniają braki, dziury wielu planów treningowych, walcząc z siedzącym trybem życia. Owe ćwiczenia możecie używać, wprowadzać okresowo w niektóre cykle treningowe, bądź możecie je mieć w każdym planie treningowym. Dobra, jedziemy z tematem, no i oczywiście łapy nie ma. I przypominam o kursach KFD, to znaczy level 3 w trójboju siłowym, który odbędzie się 14-15 października w Warszawie, co ja mówię, w listopadzie w Warszawie. Tam dowiecie się, jak diagnozować problem i go leczyć. I wkrótce rozpoczynamy zapisy na level pierwszy i drugi w trójboju siłowym pod koniec listopada w Rzeszowie. Kod KFD oraz mail do współpracy ze mną. Wykroki boczne. Bez wątpienia praca w wielu płaszczyznach może przynieść wiele korzyści, szczególnie gdy mówimy o tradycyjnych treningach siłowych, gdzie ćwiczenia dominują w płaszczyźnie strzałkowej. Wykroki boczne to doskonały ruch poruszania się na boki, czyli w płaszczyźnie czołowej, gdzie mocno rozciągają się przywodziciele, wzmacniając je również wraz z pośladkami, czwórką i tylną grupą ud. A pośladek jest kluczowym mięśniem, który kontroluje ruch w tej płaszczyźnie, zapewniając prawidłową kontrolę miednicy biodra. Pośladki również stabilizują biodro, aby jedna strona nie opadała, kontrolując rotację wewnętrzną w łańcuchu zamkniętym, co może korzystnie wpłynąć, chronić Was przed uciekającym kolanem do środka, na przykład w przysiadzie. Słabość tego mięśnia może być przyczyną bólów, problemów z kolanem, biodrem i innymi segmentami. Tutaj mała sugestia techniczna ode mnie. Wykonaj na początku ruch wolny, płynny, a jak czujesz, że tył ud jest ekstremalnie napięty, to zmniejsz zakres ruchu i powoli go zwiększaj z każdą kolejną serią rozgrzewkową. Sam zobaczysz, że z czasem to, co było ekstremalnie napięte, już nie będzie później wyzwaniem. Oprócz tego pamiętaj o tym, aby kolano nie uciekało do środka, aby stopa się nie zapadała do środka i nie doprowadzać do rotacji wewnętrznej biodra. Też akcentuj tutaj pracę biodra, czyli mniej kolan do przodu, ale więcej biodra w tył. I wtedy można powiedzieć, że to ćwiczenie wykonujesz prawidłowo technicznie. 2. Mostki biodrowe. Wielu z Was ma opóźnioną pracę pośladków z powodu ich zahamowania. W konsekwencji prowadzi to do ich osłabienia, słabej aktywności, co przyczynia się do bólów kręgosłupa, kolan, biodra. Często mogą też być zdominowane przez zginacze biodra, co dodatkowo utrudnia sprawę. Stąd powstało takie ćwiczenie jak mostki czy półmostki biodrowe, prócz oczywiście walorów estetycznych czy tam sylwetkowych, które bezpośrednio budują ten mięsień w jego najsilniejszej funkcji, czyli wyprostu stawu biodrowego. Prócz tego, że Wasze pośladki staną się naturalnym dominantem biodra, to jeszcze będą stabilizować Waszą miednicę i kręgosłup, uwalniając po części Waszą siłę w takich bojach jak martwy ciąg czy przysiady. Wasz siad stanie się bardziej pionowy, a ciąg pewny z dołu, bez startu zbyt szybkiego biodra w przód, co widzieliście w ostatnim filmie. Stąd przez ten siedzący tryb życia trzeba co jakiś czas w cyklach treningowych wzmacniać, powiedzmy izolacyjnie, ten wielki mięsień, aby dbać o jego zdrowie i siłę. Tu często popełniacie błąd, który wyklucza efektywność tego ćwiczenia. To znaczy u góry tracicie napięcie i rozluźniacie kompleks lędźwiowo-miedniczy, przyczyniając się do mniejszej aktywności tych mięśni. Stąd tu nie ciężar jest sukcesem, a technika. Masz podnosić bardzo dużo, zachowując istotę tego ćwiczenia bez kompensacji, bo inaczej to ćwiczenie traci swój sens. Widząc rekordy rzędu 250 kg w hip thrustach przy rekordzie w ciągach 150 kg, no nie jest to zdrowa proporcja, która na pewno w przypadku hip thrustów jest równoznaczna ze złą techniką. Punkt trzeci, to znaczy rumuńskie ciągi, czyli Rumun. Dziwne, mamy Rumuna, Bułgara, a nie ma Polaka. Dlaczego nie ma polskiego ćwiczenia w nazwie? Jeśli zastanawiasz się, co może być słabe w Twoim ciele, to zwykle jest to tylny łańcuch, czy częściowo, czy segmentalnie.
W tym ciągu mamy paradoks taki, że pomimo, że nie jest on zwykle taki, że sztanga, krążki dotykają ziemię, to w przypadku biodra jest bardziej pełnozakresowy niż wersja klasyczna ciągu, bo musimy wykonać większą pracę prostowników stawu biodrowego. Stąd mamy większą pracę dla pośladków tylnej grupy ud i odcinka lędźwiowego, ale największą korzyścią jest silny, zdrowy i kontrolowany ruch zawiasowy biodra, który często u Was leży, co widać przy siadzie czy w martwych ciągach, szczególnie gdy opuszczacie sztangę, czy jak schodzicie w siadach, czyli faza ekscentryczna tego boju. Tutaj moja propozycja techniczna, aby wydłużyć opuszczanie na przykład na 3-4 sekundy. Dzięki temu elastyczność tylnej grupy poprawi się, jak i siła i złapiesz szybciej dobry automatyzm pracy biodra. Wracając oczywiście dynamicznie, prostując biodro, akcentując dopięcie pośladków jak do tyłopochylenia. Jeśli wykonujesz fazę ekscentryczną, czyli zejścia w tym przypadku, to jeśli czujesz głównie plecy, dolny odcinek pleców, to bardzo możliwe, że wykonujesz to ćwiczenie źle. Pomimo tego, że wizualnie wydaje się, że jest dobrze, jednak może być źle. Gwarantuję Wam to, bo nieraz się z tym spotkałem. Zwykle zbyt mocno akcentujecie tyłopochylenie, delikatnie garbiąc się. Jeżeli wykonujesz to ćwiczenie i czujesz bardziej tył ud, to znaczy, że wszystko jest prawidłowo wykonywane i takie odczucia powinieneś mieć, ponieważ wtedy te mięśnie się mocno rozciągają, co oczywiście bardzo mocno czujemy. Ok, był Rumun, to czas na Bułgara, czyli punkt 4, przysiady bułgarskie. Jest to świetne ćwiczenie, które poprawi Waszą symetrię siadu, stabilizację jednej kończyny, jak i poprawi Waszą siłę. Jest to ćwiczenie unilateralne, które jest dla wielu bardzo wymagające i znienawidzone. Jednocześnie wzmacniasz tył ud, pośladki, przód ud oraz rozciągasz czwórkę nogi z tyłu, zginacze bioder, czyli cały pakiet mięśni w pracy naprawiające Wasze błędy wynikające ze złych treningów czy siedzącego trybu życia. Jeśli masz słabe pośladki tył ud w siadzie, to wersja bułgarska pozwoli Ci to naprawić, bo w tej wersji bardziej te mięśnie pracują niż w klasycznym siadzie. Tu już podpowiem, aby na siłę nie ustawiać najwyżej jak może z tyłu stopę. Też efektywne są wersje z niższym stepem, szczególnie gdy głębokie zejścia doprowadzają do wielu kompensacji. Musisz pilnować to, czego wszyscy zapominają, to znaczy kolce biodrowe w jednej linii, co w istocie rzeczy i pozwoli wzmocnić swój pośladek jako stabilizator miednicy i biodra, jak i uchroni od przeciążeń kolana z tyłu, bądź uchroni Cię przed uciekającym kolanem do środka nogi z przodu. Zobaczcie, jak małe szczegóły trzeba brać pod uwagę, aby trening pomagał w 100%, bądź szkodził. To właśnie dotyczy każdego treningu, każdego ćwiczenia. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma.